Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozebrać boczek drzwi tylnych Renault Kadjar. Czasami jest potrzeba, żeby zdjąć tą tapicerkę. Taka wiedza Wam się przyda w przypadku demontażu tych zamków, klamek. Taki sam demontaż jest drzwi prawych, jak i lewych. Żeby ten element wykręcić, potrzebny będzie Wam haczyk, taki oraz klucz Torx T20 do wykręcenia śrubki, która jest umieszczona pod zaślepką, tu właśnie w tym podłokietniku. Potrzebne będą jeszcze kliny plastikowe do podważenia tapicerki i elementów plastikowych w samochodzie. No dobra, wyciągamy ten podłokietnik. Delikatnie. I następnie kluczem Torx T20 odkręcamy wkręt. Ok. Wyciągamy śrubkę. Podważamy tą część tutaj. I wyciągamy cały element plastikowy wnętrza podłokietnika. One się trzymają w takim wężyku. No i mamy teraz już wyjęty element podłokietnika. Należy tylko jeszcze odłączyć przewód elektryczny, który dochodzi do włącznika opuszczania szyby. Żeby tego dokonać, należy nacisnąć ten element w tym miejscu i wtyczkę wyciągamy. I gotowe. Wszystko jest odłączone. Możemy dalej rozbierać drzwi. Przy pomocy klina i podkładki plastikowej, żeby nie uszkodzić karoserii, podważamy tą część boczku drzwi. Wprowadzamy klin. Następnie przy pomocy klinów podważamy i wyciągamy do góry boczek. I tu zobaczcie, takie są zatrzaski, które są widoczne z tej strony. Ale się oczywiście nie wszystkie odłączą, część się pourywa, ale nie ma problemu. Te zatrzaski, które tu widać, po prostu się je wymienię na nowe. Dojście jest widoczne. Możemy dalej ściągać boczek. I teraz zobaczcie, boczek drzwi już jest wyjęty. Tu z boku jest wszystko elegancko osłonięte. Dostęp jest wszędzie. Klameczka, przewód do podłokietnika, głośnik i listwa, która trzyma podłokietnik. Można w każdej chwili ją zdemontować, żeby nie przeszkadzała. Tu jest wkręt Torx, również i tutaj. A to są punkty, gdzie mocowane są te kołki. One są już teraz wyjęte. Tu akurat jeden został. Wymienimy na nowy. Tu jest punkt mocowania. Tu w tym miejscu przy głośniku, u góry, tu wyżej i praktycznie to jest wszystko. Pierwszy element do demontażu jest to zaślepka umieszczona w prawym górnym rogu drzwi z tą gąbeczką. Tu można odkleić, ona da się odkleić, ale nie chciałem tego robić, ponieważ to jest na samoprzylepnej taśmie, więc można pokonać to otwarcie bez większych kombinacji. Tu takie są
zapinki, które da się odbezpieczyć i wyjąć cały boczek. Zobaczcie teraz, jak to wygląda z boku. Tu jest kołek, tutaj, tu go nie ma, bo jest ułamany. W tym miejscu, tu też, i tutaj, i na dole. Te wszystkie punkty, które pokazałem, trzymają cały ten boczek i tu żadnej filozofii nie ma. Tak to wygląda po wyjęciu. Możemy w każdej chwili odciąć tą uszczelkę, żeby nie przeszkadzała, i wtedy możemy mieć dostęp do wszystkich elementów, które są pod tą uszczelką umieszczone. Robimy to przy pomocy zwykłego nożyka do tapet i to wystarczy. Przykładamy i wycinamy. I tak wykrojoną uszczelkę wyciągamy już z drzwi, żeby nie przeszkadzała przy dalszych pracach. Na każdym rancie jest klej, także ona może być potem powtórnie przyklejona bez żadnej utraty jakości, ponieważ ten klej jest elastyczny i automatycznie będzie trzymać. Mamy teraz dostęp do wszystkich elementów, które są umieszczone w drzwiach. Czy to silnik podnoszenia szyby, czy klamka, czy nawet zamek, który jest umieszczony w tylnej części drzwi. Teraz możemy wyjąć plastikowy klip z tapicerki i założyć nowy. Następnie wkładamy brakujący zatrzask tapicerki. Przed założeniem piankowego boczku umieszczamy przewody elektryczne, tak żeby nie zapomnieć o nich. Umieszczamy je w otworze dla nich przeznaczonym. Przeplatamy. Drogi. Następnie osadzamy piankę na swoje miejsce. Dociskamy krawędzie tak, żeby ten klej dokładnie nam chwycił. On się przyklei, bo on jest elastyczny i ten klej nigdy nie wysycha. Kolejna czynność to ułożenie przewodów w swoich miejscach, czyli wyprowadzamy je tutaj równo, żeby ładnie wystawały, i te zapinki, które są, wciskamy w gniazdo. O, jedno, dobra, druga zapinka i zapinamy. I przystępujemy do montażu wspornika podłokietnika. Przy pomocy Torxu T20 przykręcamy wspornik podłokietnika do drzwi samochodu. Gotowe. Demonstruję jeszcze, jak to wygląda z bliska. Tu takie są właśnie ząbki, które umieszczone są, czyli one wchodzą pod spód i można to spokojnie włożyć bez wielkich kombinacji i to się trzyma. I pamiętajcie, że najpierw musi Wam
wejść tutaj z tej strony, żeby dokładnie można było to wszystko spasować, czyli najpierw te zatrzaski, a potem po kolei dopinacie całe drzwi, tak żeby to Wam wszystko zapracowało, ładnie usiadło. Ten cały boczek drzwi musi nam wejść, tą listwę musi wejść tu w to prowadzenie, czyli między uszczelką a tym rantem, w ten rowek. Wszystko jeszcze rusza, ale już w tym miejscu bardzo ładnie nam zapasowało, tu nigdzie nie wystaje, czyli elegancko jest. Możemy teraz dopinać całą tapicerkę w kierunku drzwi. Przy całym dopinaniu boczka pamiętajmy o tym, żeby ta kostka była wyjęta, żeby ona była wyciągnięta, bo jak się zapomni o tym, to potem już tego nie wyciągniecie. No i zobaczcie, tu jest kołek w tym miejscu i teraz doginamy i ona wskoczy. Energicznym ruchem dopinamy całą. Dobra, ok. Sprawdzamy, czy wszystko ładnie nam zapracowało. I to jest wszystko, co można powiedzieć z montażem tapicerki. Jest ok. Zapinamy kostkę i wkładamy w lewą stronę. Kluczem Torx 120 przekręcamy. Na koniec wkładamy zapinkę i zapinamy. To chyba tyle. Na tym kończę mój film. Jeżeli film się podobał, to stawiajcie łapkę w górę, za którą serdecznie dziękuję. Polecam moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!